SBI w końcu wrzuciło informacje co do nowego update'u, co do nowego content update'u, także mamy dzisiaj co omawiać i szybko wam to wszystko przedstawię. Na sam start weźmiemy już legendę z Albiona, czyli Great Axa, któremu w końcu dodali 20% movement speeda na 0,75 sekundy, jeśli hitniesz przeciwnika. Czyli jeśli nikogo nie uderzasz, nie masz w ogóle movement speeda, w sensie masz tą bazową wartość, którą ma twoja postać, a jeśli kogokolwiek uderzysz, to dostajesz buffa na 0,75 sekundy o 20%. SBI również uszyło Crystal Reapera, który był dosyć useless na PvP i chyba chcą, żeby był troszkę bardziej useless na PvE, ponieważ damage do mobów został zmniejszony ze 105 do 95 oraz stand time skilla został zmniejszony z 0,3 do 0,25. Kontrowersyjna zmiana, ale Crystal Reaper rzeczywiście był bardzo mocny, jeśli chodzi o Avalony, ten meny czy tam 20 meny. A dla osób, które nie wiedzą, są nowe w Albionie, to jest generalnie taki dungeon, gdzie tam wchodzisz w 10 lub 20 osób, generalnie endgame PvE w Albionie, nie? Wailing Bow od teraz mobom zadaje cały czas takie same obrażenia, czyli 391. W sumie nie do końca wiem, po co jest ta zmiana, ale może będzie używany do PvE kiedyś? Nie, no nie będzie, ale ciekawe. Bow of Badon dostaje nerfa, w mojej opinii trochę niepotrzebny, ponieważ Badon był mocny głównie przez swoje Q, a aktualnie obrażenia zostały zmniejszone per tick z 24,20 do 23. Czy to wiele zmieni? Wydaje mi się, że nie, ale trochę szkoda, Badon był spoko i pewnie dalej w sumie będzie. I też to ciekawe, oni tego nerfa kierują do ZVZ, w sensie napisali, że był troszkę za mocny w ZVZ clappingu, aczkolwiek mam wrażenie, że oni nie do końca wiedzą, dlaczego on był mocny. On był mocny dlatego, że W prokuje się razem z Q oraz E i całe obrażenia bazują na Q oraz W, ponieważ grasz Carlon Cape'a, przez to Q kasujesz 2 razy. E to jest jedynie dodatek, który ma również sprokować W. Także samo zmniejszenie obrażeń z Badona naprawdę nic nie zmienia, a jak już to bardzo mało. I teraz to co najciekawsze, czyli nowy skill do crossbowa. Już wam mówię, nazywa się Explosive Salvo, oczywiście to jest W ability, czyli W skill, a polega on na tym, że na danym obszarze, w tym przypadku 4,5 metra, zadaje dane obrażenia, ponieważ nie do końca wiemy jeszcze ile dokładnie obrażeń będzie zadawał. Do tego zmniejsza resisty przeciwnika o daną wartość, w tym przypadku 0,14, aczkolwiek to jest baza i prawdopodobnie skaluje się z tierem. Mam nadzieję, że w przebitkach wam gdzieś tutaj wrzucę te W, jeśli są na test serwerze, jeśli nie, to niestety wam tego teraz nie pokażę, ale mam nadzieję, że właśnie to widzicie. Co do podstawowych wartości, to już wam tłumaczę. Cooldown 12 sekund, range 11 metrów, hit delay 0,25 plus projectile time, czyli moment, w którym to rzucasz i na ziemi, jeszcze jak już to doleci, stoi 0,25 sekundy i dopiero po tym czasie zadaje obrażenia. Stand time wynosi 0,5 sekundy, czyli te obrażenia mogą być zadawane w bardzo krótkim czasie, ponieważ to jest jedynie pół sekundy. Także szansa, że ktoś to wejdzie i obrażenia w niego dodatkowo wejdą, jest bardzo mała. Ale skill ciekawy na pewno na PvE i możliwe, że na ZVZ. Choć troszkę w to wątpię, ale na pewno sprawdzimy. Oczywiście, jeśli nie macie specek na kuszy, ten skill jest odblokowany od razu, zresztą tutaj macie listę, jak SBI aktualnie zmieniło kolejność odblokowywania skilli, choć myślę, że mało osób to interesuje, bo kusze chyba prawie każdy ma już bite. Teraz przechodzimy do Cursed Staffów, w tym przypadku Cursed Beam, czyli wysysanie staków z przeciwnika. Kiedyś zadawały one 68 obrażeń, teraz 72, czyli buff o 4, co się przekłada na bardzo niski procent. Czy będzie to grane? Bardzo możliwe, aczkolwiek nie jest to ogromny buff, raczej bardzo delikatny, wręcz kosmetyczny. Choć pamiętajcie, że to się przeskaluje do 4, czyli finalnie to nie jest 4, tylko 4 razy 4, 16, także w sumie to nie jest źle. Ale dalej procent stanowi to mały. I teraz mamy bardzo ciekawą zmianę. Kojarzycie skilla Chain Slash na dagarach, który był grany już 2 lata temu, 3 lata temu i ostatnio o nim bardzo zapomniano? No właśnie, drugi target, który uderzysz, dostał buffa i zamiast zadawać 125 obrażeń, zadajesz 140, a trzeci zamiast 140 200. Więc bardzo możliwe, że na jakieś Ava Roady, na Bloodlettera, czy kontenty stricte 7 vs 7, 10 vs 10, ta broń, w sensie te dagery, raczej ten skill wróci do mety. Mam nadzieję, bo był piękny swojego czasu. Ale niestety też usunęli 4 chain, więc możesz tylko 3 razy uderzyć przeciwników, a nie 4. Także coś za coś, ale wydaje mi się, że finalnie value robi większy niż robił. Plus z drugiej strony to jest nawet niezła defka, bo gdy przeciwnicy wypłacają w ciebie cedek, w swoje wszystkie obrażenia, ty możesz użyć W, dzięki temu tych obrażeń unikniesz. Także w sumie spoko. Co do zmian na Dreadstone Monarchu, jeśli chodzi o macki, wiele się nie będę wypowiadał, ponieważ jest to w mojej opinii bardzo kosmetyczna zmiana, wrzucę ją na ekran. Ale za to na każdej macce jest skill o nazwie Ground Shaker, który oczywiście uderzasz o ziemię, zadajesz tam obrażenia i podrzucasz przeciwnika. No i teraz podrzucasz przeciwnika na mniej, ponieważ 0,6 na 0,4 sekundy, ale za to zadajesz o 10, prawie o 10% więcej obrażeń. Także spoko buff, ale ten skill się kastuje za długo, żeby był używalny, przynajmniej w mojej opinii, i przez to praktycznie nikt go nie gra. Więc myślę, że raczej w tą stronę powinni pójść. Do Quarterstaffów bardzo delikatna zmiana, ponieważ twoje resisty zwiększają się z 0,1 na 0,2, podczas gdy używasz Q. I tu już mówię o tym Q, gdzie sobie takie salto robisz, powiedzmy, na tym kijku, nie?
Kosmetyczna zmiana, czy wiele zmieni? Raczej nie, ale za to Whirling Strike, czyli taki, w którym kręcisz tym kijem nad głową, że tak powiem. Zwiększyli obrażenia z 38 na 40, cooldown z 4 sekund na 3, ale za to nie ma cooldown refundu, zależnie od tego, ile masz staków. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, o które staki chodziło. Ale wydaje się, że to jest chyba buff, nie? Czy my w ogóle zdobywaliśmy jakieś staki na kiju? Teraz się tam zacząłem zastanawiać, ale chyba nie. Napiszcie w komentarzu, jeśli tak. I teraz przechodzimy do Lightcallera, który dominował misty, oczywiście w solo, w duo raczej tego nie grali, aczkolwiek na solo było zbyt broken, przez to jak ma ogromną mobilność oraz ogromne obrażenia. I w tym momencie bonus do movement speeda usuwa się w momencie, gdy zmienisz się z formy ptaka na formę ludzką. Także zmiana w mojej opinii bardzo potrzebna, czy naprawi problem szczerze wątpię, ale może chociaż trochę. Cripple na Spearach dostał ogromnego buffa, z którego szczerze się bardzo cieszę, już wam tłumaczę. Jeśli rzucaliście Crippla, perdżowaliście przeciwników, przeważnie perdżowało się buty, bo, właśnie, zapomniałem dodać, musiałeś mieć jakiekolwiek mobility, żeby ten Cripple zadziałał. Ale teraz zmienili debuff, który nakłada Cripple. Zamiast auto attack speed reduction, decrease all damage. Przez to przeciwnik będzie zadawał ogólnie mniej obrażeń. Nie podali niestety o ile, więc dokładnie wam nie powiem. Aczkolwiek myślę, że bardzo dobra zmiana i myślę, że Speary rzeczywiście mogą wrócić do mety, przynajmniej na kontencie solo, ewentualnie open worldowym. Claymore dostał buffy, ponieważ cast range został zwiększony z 11 metrów do metrów 13. Dash and stand time, czyli moment, po którym już zdaszujesz, uderzysz w przeciwnika, zatrzymujesz się na chwilę, został zmniejszony z 0,8 do 0,5 sekundy. Przez to możesz szybciej wrócić do walki. Bardzo fajny buff. Tylko pytanie, czy Claymore nie będzie już za mocny, bo ostatnio nim graliśmy na Hellgate'ach, co pewnie widzicie na ekranie w tym filmie, bo coś tam w tle wam leci. I mam wrażenie, że w tym momencie będzie jeszcze bardziej broken, co będzie wręcz problematyczne. Dobra, przechodzimy do skilla o nazwie Hamstring, on jest na każdym swordzie, oczywiście on działa tak, że najpierw uderzasz przeciwnika i przy drugim kaście skaczesz, że tak powiem, robisz salto i znowu go uderzasz. To początkowy cast, z tego co pamiętam, slowuje jeszcze przeciwnika. Ale wracając. Pierwszy cast zadawał 78 obrażeń, teraz zadaje 86, to jest bardzo spory buff, ponieważ to jest prawie 10%. Tak samo jak i drugi cast został zwiększony range z 7 na 8 metrów, aczkolwiek jeśli użyjesz skilla tylko raz, cooldown z 8 sekund spadnie do 6, a jeśli użyjesz 2 razy, cooldown z 8 sekund skoczy aż do 10. Nie wiem, czy to jest potrzebne, żeby ten cooldown jeszcze zwiększać, skoro ten skill jest w ogóle niegrany, aczkolwiek zobaczymy. A, i co ważne, drugi cast już nie zużywa jednego staka z twoich mieczy. No i teraz za każdym razem, jeśli użyjesz Q-tka na mieczu, buff do movement speeda będzie trwał 3,5 sekundy, a nie 3. Zmiana szczerze w mojej opinii troszkę potrzebna, tak szczerze. Tak samo jak i Splitting Splash, który rutował na sekundę, a teraz rutuje już na sekundę oraz 25. Nie wydaje mi się, że ten skill będzie na tyle dobry, żeby podmienić go pod Vira, a w mojej opinii każdy dalej będzie grał Virem, bo Vir jest po prostu OP i zadaje cholernie dużo obrażeń. Jest fajną mobilitką. Oraz rework Demon Helmetu. To jest jedną z ciekawszych zmian, tak szczerze, choć mam wrażenie, że to jest bardzo podobne do Hellion Hooda, co mnie dosyć dziwi, ale już wam czytam. Generalnie, ten skill był castowany tak, że wzmacniałeś swój auto-atak, który następnie powodował, że cel, który uderzysz, został wyciszony na prawie 5 sekund. Teraz ten skill nie jest już targetowalny, że tak powiem, z ręki, musisz go rzucić oraz trafić przeciwnika. I teraz tak, ma 4 metry szerokości, jeśli rzucisz w dane miejsce, hit delay z 1 sekundy będzie jedynie 0,45 oraz silence duration, czyli czas trwania tego skilla, z prawie 5 sekund do 3,3 sekundy, co jest generalnie ogromną zmianą. Możliwe, że zacznie być używany w walkach na większą skalę, że small scale. Z dywizji raczej nie, ale small, może 7 vs 7, 20 vs 20, może, mam nadzieję. Tak samo jak i cooldown 40 sekund do 30 został zmieniony. Choć też pytanie, czy to ma sens. W sensie teraz każdy na smallu, na dywizji ma milion cleansów, także nie mam pojęcia, że to realnie będzie użyteczne. Mam nadzieję, bo to coś ciekawego, ale zobaczymy. Jacket of Tenacity dostał nawet niedelikatnego, wręcz mocnego buffa, ponieważ resist increase podczas użycia skilla urosło z 0,5 do 0,8, co może troszkę przywrócić Kaita do gry, tylko niestety obrażenia dalej są zmniejszone po ostatnim nerfie, prawda? Sandals of Purity, czyli sandały, które były używane do szczurowania, ich movement speed został zmniejszony z 60 do 50%. No i teraz jeszcze jak zinteraptujecie Assassin Shoesy przeciwnikowi, nie zadać już obrażeń. W sensie możesz już się w końcu interaptować. To już nie tak, że jak mu zinteraptujesz, to dalej ci zada obrażenia. Dobra, w sumie co do całego update'u to jest tyle. Ten update wejdzie na serwery prawdopodobnie za 2 tygodnie. Może szybciej, ale tak szczerze wątpię. I co? Ja wam jeszcze wrzucę parę klipów z Hellgate'ów, także miłego oglądania. I co? I dzięki. Dobra, jakimś cudem zapomniałem o zupełnie najważniejszej rzeczy w tym update'cie, ale to wam powiem za chwilę, ponieważ jeśli chcecie kupować gierki tanie, a do tego jeszcze otrzymywać cashback, przykładowo w postaci 10%, to ja was odsyłam na Enebę. Sam ostatnio kupiłem tam każdą część Wolfensteina i każdą ograłem w tydzień, z czego nie jestem generalnie zbyt dumny. I zamiast zapłacić mniej więcej 3-4 stówy za wszystkie części, zapłaciłem skromne 60 zł.
Także totalnie zalecam. Co prawda nie jestem zbytnio dumny, że w tydzień grałem 40 godzin, ale... A jeśli wasz znajomy ma przykładowo urodziny, tak jak Xavix miał urodziny tydzień temu, to możecie mu kupić gift carda przykładowo na Steama, nie? Ja tak przykładowo zrobiłem. Oczywiście tam mówiłem parę innych rzeczy jeszcze, żeby nie było, tam z 5 prezentów dostał, ale gift card to też fajny bonusik. A samo korzystanie ze strony jest turbo banalne, wystarczy, że dodajesz do koszyka, kupujesz i w sumie to tyle i dostajesz kod na grę przykładowo, nie? W mailu, czy tam w powiadomieniu na stronie, także nic prostszego generalnie. Więcej czasu już wam realnie nie zabieram, dzięki i miłego oglądania. I to poważnie mówię, że serio zapomniałem, właśnie montowałem ten film i czegoś mi brakowało, także już wam mówię. Pamiętacie jak SBI jakiś czas temu ogłosiło, że będą zmieniać zupełnie frakcje, w sensie całą frakcję na Royal Continencie, będą zupełnie reworkować, dodawać nowe rzeczy i usuwać poprzednie. Także mamy parę update'ów. Już wam tłumaczę, generalnie SBI wrzuciło parę przebitek, jak to mniej więcej będzie wyglądać, na pewno wiemy, że będą nowe kampy na Red Zone. Nie do końca wiem, z czym będą powiązane, ale na pewno guardy stoją tam karolonskie, co może coś sugerować. Dodatkowo w jednym z shortów, który wrzucił Albion, powiedzieli o tym, że będą tam fortyfikacje, które będziesz mógł młotkować tak jak zamki / terytoria na Open Worldzie, tylko że na Black Zone. Z takich ciekawszych rzeczy SBI też pozwoliło mi powiedzieć o tym, że za tydzień wypuszczą nowy devtalk, w którym już bardziej rozpowiedzą się na ten temat, także wydaje mi się, że widzimy się, słyszymy się jakoś za tydzień, gdy już to wszystko wam przetłumaczę, opowiem i omówimy sobie wszystko, nie? Na ten moment to tak naprawdę tyle, więcej nie mam co wam mówić, także co? I właśnie jedna rzecz. YouTube niedawno dodał nową opcję dla małych twórców, takich jak ja, że możesz ten film podbić. Nie do końca wiem, czy to działa na każdym komputerze, czy tylko na telefonie, ale jeśli ci się film podoba, to możesz kliknąć podbić i wtedy ty zwiększasz zasięg tego filmu, więc trafia do większej ilości osób. Także jakbyś chciał, to byłoby super. Dobra. Znaczy, Ej, coś jest. One shot. oj. O kurwa. Przeżyję to. Tak, przeżyję. No to od razu Daj, lepsze. w Daggera. Teraz chodź. nie. A jeszcze nie? Mam Dało mu stuna. lecą. Dobra, No, i wchodź w niego. teraz? Chodź. Dobra, przerzuciłem kolejne E. No musimy to dobić. No, postaraj się. Dam mu stuna. Graila wypycham. Super, zabity, wspaniale. I teraz Graila tylko dokaczować. No ty jesteś rentierem. Z takim rentuchem. Możesz chyba przemontować, Dobra. Cała reszta mam. Okej, ile buty? 2. Pal buty. Dobra. Nie ogarnął, La Policja, nie ogarnął. Oj, panie healerze. Stary, Oj. o! 1000 IQ to zagrałem, 1000 IQ, stary. Rzucam stuna na jednego, na drugiego leci od razu silence na healera, żeby go nie mógł leczyć. No i stary, porobione. Po prostu porobione. Za ile masz cedek? No już. To czekaj, jeszcze nie pal. O! I 3, 2, 1, wal? Boże, jakie to jest fajne, nie? Ja tylko stoję obok ciebie, patrzę, jakby robi combo i już wszystko mam w głowie i tylko patrzę, jak mu HP spier... Nie? Super. Za cholerę go nie dołapię. Nie wiem, czemu na nim zdismontowałem. Ale go nie dołapię. Koniecznie. Dobra, patrz, lecę za nim. Pa! Pik! Dostał! Kurwa, wybił mnie! Dawaj, dostał, jakimś cudem. Dałem mu silensa. No i co? Powiem ci, no nie wiem, no nie spodziewałem. Ej, on poszedł tu. Nie. Tu! No powiem ci tak, radar się ma, a nie bywa, nie? Wiesz o co chodzi? I patrz, pyk, stun na 10 lat. On już stoi, on już się nie ruszy. Ej, ty! O tym ci mówię, stary, o tym ci mówię. Odpalaj się. Oj, fuck, nie fajnie. Nie musimy wypłacać CDK, nie musimy, poczekaj. Wybejtowaliśmy go. Oj. go. Nie przejmuj się. Za ile masz? Poczekaj, jeszcze chwilkę. 3, 2, 1. Dawaj. Dobra. No i koniec, misiaczki, no i koniec. Dobra, zajebiście. No stary, to jest wręcz wybitne. Ja to tak uwielbiam. Skrzynka się zrespiła na nas, na killu. Chyba to coś oznacza, nie? No nie, może no kocham maluta grać maszotami. niego. No. On go wypchnął, ty!
On 10 km leci, jak ja z klat wypycham. What the fuck? Balony? To wybrali go po prostu głosowaniem na Discordzie. I to nawet nie jest fake. Czekaj, bo on ma pelkę. Ty, Xavix, orientuj! To było. Orientuj. Dobra, dostanie Silensa chyba? Chyba dostał Silensa. Nie przemontujmy. Avalon do Ista. Może tam biec. Do eski. Przytnę go przygajcie, spił potę, możliwe, że odbił do DN. Luknij. Ja lecę w SE, straight w SE. Jest SE, na mnie. Dismontuję. One shota masz ready? Nie ma cleansa, nie ma nic. Czekaj, już idę. Dawaj. Okej, Dismontuj. po hełmie, za 3. Czekaj, Dwa. jeszcze. Dobra, dawaj, wal go. Okej, przedłużam stuna. Super, ile dał? 1 500 000, spoko. Mi się problem pojawia. Od NW, Kers. Naturka, jaka naturka? Iron Root. Iron Root nie ma cleansa, wchodzimy w Iron Roota za 3, 2, 1, dawaj. Okej. To było dosyć łatwe, dawaj drugiego. Czy ja powinienem w jakiś sposób reagować na to, co się tutaj stało? To było tak szybkie i tak oplute, że bardziej się nie dało. Na fajery zawsze... Ten z tyłu. Ty z tyłu, no. Nie wyjedzie. Grail! Shot, kur! O kurde, Dawaj, potka. fire. Czekaj. I fajera. Wal go. Zajebiście. Kozak. Musimy przekajtować. Przekajtujmy. Montuję. Przerwę. Dobra, zajebiście. Stary, nawet ci nic nie musiałem powiedzieć i wygrany jak bogowie, nie? Wygrany jak bogowie.